Dzień dobry, witajcie kochani. 27 lipiec, ostatni lot sezonu, więc mamy finish. Na koniec 500. Zakoszowaliśmy 54 gołębie, a kilka rocznych zostało w domu, ponieważ te roczne i tak w tym roku już, jak widzieliście, no nie oszczędzaliśmy ich, więc one tak naprawdę zrobiły prawie cały sezon. Myślę, że fantastycznie są przygotowane do kolejnych lat, więc troszeczkę już tą końcówkę możemy im odpuścić. Natomiast wracając do dzisiejszego lotu, wystartowały 5:48, w tej chwili już 6 godzin za nami. Słuchajcie, jeśli chodzi o pogodę, gdzieś tam deszcze mogą się pojawić po drodze. Tutaj u nas widać na końcówce bardzo ładnie, ale po trasie mogły gdzieś tam jakiś deszcz złapać i ogólnie też wiatr boczny, gdzieś tam jakimiś etapami małymi, minimalnie wspomagający, ale taki delikatny ogólnie. Duża część też raczej taka bezwietrzna, więc lot może być ciężki. Zwłaszcza, że wczoraj, słuchajcie, sporo oddziałów też leciało i loty były naprawdę mega ciężkie. I 500 i maratony, po parę sztuk hodowcy mieli wieczorem w gołębnikach. No więc zobaczymy, jak to dzisiaj u nas wyjdzie, moi kochani. Czekamy i będziemy oczywiście wszystko relacjonować. Później jeszcze opowiem Wam troszeczkę o wynikach z poprzednich lotów. Będziemy już powoli robić sobie jakieś podsumowanie. Czekajcie, gołąb siada. Dobra, to już nagrywamy. Nie będę się przełączać. Okej. Jest samiczka roczna. Dobra, moi drodzy, to ja się szybko przełączam i kręcimy dalej. Okej. Słuchajcie, zdążyłam się przełączyć i już siada drugi gołąb i siada oczywiście 02. Nie słyszałam. Okej. 55? A nie 02, tylko 55. No ale co, nie zmienia faktu, że super. No. Fajnie. Pierwsza ta roczna, która usiadła, to popowej. A fajnie tam, słuchajcie, zrobiliśmy takie przeparowanie i te gołębie naprawdę tak mega ruszyły. No zobaczymy, czy to jest zapowiedź czegoś fajnego. No dobra, i czekamy dalej. Dobra, czekamy. Dwa szybko kapnęły. Jeden po drugim. Dobra. No, szybko siadajcie. No, dzisiaj emocje dość spore na ostatnim locie. Chciałoby się, żeby to fajnie wszystko wyszło. Zaraz zobaczymy. Czy coś tam tutaj szybko usiądzie. Dobra, Krzysiek widzi. Jest kolejny faktycznie. Jest. Okej. Trzeci, ładnie. No, chodź. No dobra. I kolejna. No ona się kurde przywiesiła.
No. Teraz leci, a ona sobie siedzi. Dobra. Mała, wchodź. No i słuchajcie, ja przed chwilą mówiłam o tych rocznych. O oszczędzaniu. A tutaj znowu roczne wam. A zaraz się okaże, że wszystkie roczne mogły śmiało iść. Jest kolejny, dobra, aż zaszumiało. Aż zaszumiało. Dobra, czekajcie, bo mi tu słońce. Dobra, chyba roczny znowu. Jeszcze usiadł tam do młodych. No, kurde. Słuchajcie, 4 gołębie, w tym 3 roczne. No. A ja tu opowiadam. Że młodym, że rocznym już wystarczy na ten sezon, a one zobaczcie co robią. Noż kurde. Szok. Jest 5, dobra. Pięknie. Oj, ale nie wyhamował. Super. Dobra, tylko nie wiem skąd on tutaj w ogóle zaleciał. Okej, moi drodzy, 5 jest. To już teraz na spokojnie. Słuchajcie, dzisiaj ostatni do C no i rejon oczywiście. Ostatni lot do rejonu. Do tego momentu jesteśmy na pierwszej pozycji, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, Krzysiek widzi. O, dobra, ja też już widzę, słuchajcie, okej. 2 na pewno. Pięknie. 2-latka jakaś. I znowu roczny, no właśnie, bo ja tak z tej nie widzę tutaj dokładnie. Także słuchajcie, 7 gołębi, w tym zobaczcie ile rocznych. Kurde. Nie no, roczne po prostu. W tym sezonie są niezawodne. I słuchajcie, i to są gołębie już takie przygotowane pod kolejne sezony. Ci, którzy te roczne tak oszczędzają, to nie, dobra, słuchajcie, mega ciężkie loty jak się zapowiadają, okej, ale jak są takie normalne w miarę warunki, to uważam, że te roczne są świetnie, no przynajmniej jak nasze, jak widzicie, przygotowane do tego, żeby takie loty sobie robić i to jest już, słuchajcie, taka solidna baza. Petarda. To jest taka solidna baza już, słuchajcie, na przyszłość. A ci, którzy je oszczędzają, to tak mielą, to później one jako 2-latki często giną. Nie mają tej praktyki, więc... A takie są tutaj nasze. O, no dlatego właśnie tu opowiadam o tym, tak? Że te roczne po prostu są fenomenalne. No dobra, kochani, to co? Tutaj 9 minut widzę. 9 minut kręcimy. Trochę tych gołębi się zleciało. A Krzysiek pytał tutaj kolegów 2 czy 3, to tam mają 1, 2. Dobra, coś idzie znowu. Idą tutaj, fajnie. Fajnie. No, tutaj kolega w ogóle nie ma jeszcze. A co to jest? Kurde, nie wiem czy 0,2 teraz?
Nie widzę pod to słońce. Dobra, zobaczymy jak to zejdzie. Ale ładny lot. Ładny lot. Na koniec. I znowu roczne. No, 0,2. No właśnie, nie widziałam dokładnie. Czyli... Dobra, i są następne. Tak myślałam, że to 0,2. I... No, czyli zobaczcie, 0,2,55. Kurde. Nie, zawodne. Pięknie. Pięknie, moi kochani. I co, ich sam chcę się wyłączyć. I wygląda na to, że chyba jeszcze wam trochę pokręcę, bo jest co, no zobaczcie, cały czas idą równiutko, fajnie, kurczę. Ja się obawiałam, myślałam, że dzisiaj ta... trochę też nie ukrywam, że mnie te wczorajsze loty tak, wiecie, wystraszyły, bo... Jest. A to wcześniej 0,2 nie była? To była ta roczna? A ja mówiłam, że 0,2. Teraz 0,2. No one są strasznie podobne. Tutaj od tyłu tak nie widać dokładnie. No, ale jest 0,2, czyli widzicie, no to co mówiłam przed chwilą, 55, 0,2. Te samice są po prostu bezbłędne. Także 0,2, słuchajcie, na 13 lotów, 12 konkursów. 55 chyba dwóch nie złapała, więc będzie miała 11 na 13 lotów, ale kurde. No takich gołębi nam trzeba. Tutaj się klarują znowu jakieś fajne takie już, no roczne to zobaczymy, ale fajne dwulatki, które te z 23 roku, które też tutaj fantastycznie się pokazują w czołówce. Też 0,2, 0,5. Ja mówię cały czas końcówki, bo nie chcę mi się mówić pełnych numerów. No właśnie mówiłam o tym przed chwilą, że fajna samica, ta 0,5. Tak. No właśnie, no. Ja właśnie nie pamiętam, czy 55. Ona miała też 11? Jeden zgubiła, no właśnie. Czyli też będzie miała 12. Kurde. No. I to wszystko wiecie, takie... te gołębie cały czas siadają w czołówce. Przecież to też obserwujecie, to jest też ważne, bo mówiłam wam o tym, że... No, trochę jakby idą z tej strony właśnie. Czyli ten boczny wiatr je troszeczkę tam gdzieś zapchnął. No, ale wracając do tych konkursów, one robią takie naprawdę dobre konkursy. Więc to nie jest tylko, wiecie, że łapią cały sezon jakieś, wiecie, końcowe, tylko cały czas w czołówce. No i pięknie. Teraz roczny samiec usiadł. Więc roczne są go. Teraz dwulatka. Jest kolejny. I jest kolejny. Kurde. Pięknie to idzie. No teraz 2 dwuletnie gołębie. Za 0,5 musiała. Na pewno jej nie ma, nie? No nie wiem, musiałbyś... Ja tak nie widzę tutaj dobrze od tyłu. Ale wydaje mi się, że nie. No i zobaczcie, nagrywam jednym ciągiem i nie było tak naprawdę jeszcze przerwy jakiejś dłuższej. Cały czas równiutko siadają. Więc za chwileczkę będziemy się zbliżać gdzieś tam do 20. A 54 zakoszowane. Kurde, ale powiem wam szczerze, Krzysiek cały czas chodzi, dzisiaj też mi mówi, bo ja się jak zwykle kręcę, coś tam robię, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Mówi, mogę się założyć, że dzisiaj nie zdążysz nagrać pierwszych gołębi. No, ale dobrze, że nagrywałam wstęp i pierwszy się udał.
Pierwszego też się udało tym sposobem złapać. O, jest tam. Okej, siadają kolejne. I zobaczcie, fajnie. Po 2. Ładnie. Jest kolejny. Kurde, teraz to jest chyba on, wiesz? Super by był. Kurde, czekamy na tą 2-latkę 0,5, co ma końcówkę. Bo jest naprawdę... O kurde, no zobaczcie jak się sypią. A ja się obawiałam o ten ostatni lot. Chyba niepotrzebnie. Pięknie. Kurde, zleciało, powiem wam szczerze, że już się że już mam z tyłu głowy, że koniec tych lotów, a tak człowiek zawsze czeka na tę niedzielę. Te emocje. Patrz, teraz tutaj górą jak idzie. 3, 6, 7, 8. Tu Krzysiek gdzieś górą mówi, że widzi Tutaj 2, 1 schodzi. jakąś grupę, ale kurde, ja to... Czekajcie, okulary muszę zubrać. Wiecie, niby człowiek jakiś tym sezonem trochę zmęczony, bo to jednak cały czas trzeba... O, jest jeszcze jeden. Ale z drugiej strony no brakuje później, tak? Tych lotów, to już jest takie uzależnienie. No ale dobra, weźmiemy się teraz za młodzież. Więc jeszcze troszkę się będzie działo. I są kolejne. I zobaczcie, po 2, po 2, po 2. Fajnie. Po Bergu jest jeden młody pan. Jest, są 2, zobacz. Pięknie są. Co salon. 52. I 0,5 teraz siada. No. Troszkę późno jednak, ale jest właśnie. Zobaczymy. Ogólnie nie ma jakoś mega dużo gołębi. O Jezu, przepraszam was. Gdzieś tutaj się zapatrzyłam w niebo. Zobacz, ona leciała, widzisz w jakiej grupie leciała z Krasiakiem. Aha. O, ale pędzi. Roczny kolejny. No dobra. To sobie zerknijmy. Jak to tu wygląda? Jak to tu wygląda? Jesteś, ślicznotko. Jesteś. Jesteś niezawodna. No i 55, proszę bardzo. Tutaj. Także gwiazdy gołębnika obydwie są. Superancko. I sobie zerknijmy. No, słuchajcie, równe 30. Równe 30 z 54. Moi drodzy, więc no i też widzicie, tak? Roczna jako pierwsza, ta 1166, ona kurde. No zobaczymy, nie będziemy zapeszać, ale też no, zapowiada się wybitny gołąb, tak? 55 oczywiście, niezawodna, no tu stara samica z 21 roku, 2-latki, no 0,2 fantastyczna też ta 2-latka, a niżej mamy 0,2, no ale słuchajcie, no 13 dzisiaj jest, więc też
uważam bardzo, bardzo fajnie. No dobrze, moi drodzy, idę jeszcze popatrzeć, czyli tak wygląda 13, ostatni lot sezonu. I słuchajcie, jeszcze 3 nam tu siadają, więc sobie od razu je dogramy. No ślicznie. Zobaczcie, klon 3-latek. To jest po tym Marciszewskim 7202. A drugi roczny. Okej. A słuchajcie, moi drodzy, dopóki pamiętam, muszę wam tutaj 2-3 słowa powiedzieć na temat lawendy, bo mam po prostu tyle telefonów i zapytań i wszyscy mnie pytają, co ja z tą lawendą takiego robię. Tutaj ostatnio też dzwonił do mnie przesympatyczny pan. Kurczę, nie pamiętam jak się nazywa, ale też mi nawet wysyłał zdjęcia właśnie swojej lawendy, bo mówi, że jest u niego taka bardzo słabiutka. Dobra, przy okazji jeszcze nam tutaj coś siada. 2 gołębie. Dobra. To sobie je dogramy jeszcze. Proszę. Wracając do lawendy. Pytacie, co z nią robię? Że ona tak pięknie wygląda. Chodzi o to, że nic nie robię. I absolutnie, słuchajcie, nie podlewajcie. Nie podlewajcie tej lawendy, bo lawenda lubi suszę. Dlatego ona tutaj tak świetnie rośnie. A przy tym chodniku nic mi się tutaj, ja już się powtarzam, ale mówię, skoro was to interesuje, bo pytacie mnie i prosicie, żebym coś tam powiedziała, no to powtarzam się, że przy tym chodniczku tutaj nic nie chciało rosnąć, słuchajcie, żadne kwiaty, nic się nie trzymało, ponieważ on się też nagrzewa mega i tutaj zawsze jest, słuchajcie, taka naprawdę Sahara na tych obrzeżach i to tej lawendzie bardzo dobrze robi, więc jest ciepło, sucho, nie daje też żadnych, zobaczcie jak gołębie jak się sypią, żadnych nawozów, żadnych odżywek, nic kompletnie. Jedyne co dostały, bo wyczytałam gdzieś właśnie, że to w zeszłym roku też podawałam, to zwykłe wapno. Słuchajcie, wiosną podsypane było i to jest wszystko. O, Krzysiek mówi, że biały. Biały leci. Także zaraz zobaczymy. No proszę, jest. No i pięknie. I zobaczcie, i sezon ma cały zrobiony. I on tak naprawdę... Nie wiem, ile z 2 razy był w domu? 2 lotów nie zrobił? A resztę wszystko leciał, nie? Także... Fajnie. Sobie poradził. Zobaczymy, co będzie robił jako 2-latek. Okay. No dobra, czyli wracając do lawendy, moi drodzy. Nie podlewacie. Lubią raczej właśnie takie piaszczyste ziemie. To też, bo ta ziemia tutaj jakoś, słuchajcie, pomimo tego, że nawoziliśmy tutaj niby czarnozim i tak dalej, to ona jest takiej raczej, bym powiedziała, kiepskiej jakości. Więc raczej taka piaszczysta ziemia. Zero podlewania. Słoneczne miejsca. Bardzo, bardzo ciepło. I taki efekt. A jeszcze powiem wam, że niedługo będę ją ścinać. Zawsze mi szkoda tak szybko to robić, bo zobaczcie, tutaj tych owadów jest mnóstwo i motyli właśnie i pszczół, jakichś bąków, więc pozwala mi się tutaj nacieszyć trochę, ale niebawem będę ją ścinać. Także standardowo ci, którzy się pojawią w sklepie naszym, to będą mogli sobie troszeczkę tej lawendy zawsze wziąć, jak co roku, do gołębników, bo jak wiecie, fantastycznie działa na wszelkiego rodzaju pasożyty. To raz.
Świetnie działa też na drogi oddechowe. No ogólnie jest bardzo, bardzo prozdrowotne, ma działanie, więc warto. W naszych gołębnikach mnóstwo tej lawendy jest. No dobra. A wracając do lotu, to mamy już 40 gołębi na pewno. Także czekamy na ostatnie. Kochani, szybko zerkamy sobie na zegar, bo słuchajcie, jest 18:47. Byliśmy na wyjeździe, więc sytuacja wygląda tak w tej chwili, czyli jednego gołębia rocznego na ten moment nie ma, a reszta wszystko jest. Dobra, a później będę Wam opowiadać o jakichś szczegółach, bo Krzysiek musi już jechać zegarem, także szybko się odłączam i do zobaczenia, do usłyszenia. No to witajcie moi drodzy, jeszcze na chwileczkę dzisiaj po ostatnim locie sezonu. Sezon zakończony pięknym lotem, słuchajcie, piękną 500. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Słuchajcie, to było takie postawienie oczywiście kropki nad i, jeśli chodzi o wynik, bo no, mogę Wam powiedzieć, oczywiście Krzysiek pojechał z zegarem, w tej chwili zegary są otwierane, ale na pewno wygrywamy oddział. Tutaj nic się nie mogło wydarzyć, słuchajcie, wszystkie kategorie z całości też jesteśmy na pierwszym miejscu. W kategorii A jesteśmy chyba z 50 tylko na drugim miejscu. Jeszcze z jakiejś kategorii. Dzisiaj C ogólnie się jeszcze rozstrzyga, ale jeszcze z jednej kategorii jesteśmy też z 50 na drugiej pozycji. Ale dobra, ogólnie o wynikach będę Wam jeszcze opowiadać. Ogólnie sezon cały, pomimo tego, że no to, tak jak widzicie też co się działo wszędzie, tak, jakiś mega wieczny, dziwny, to nasze gołębie porodziły sobie fantastycznie, zwłaszcza, że my, słuchajcie, odmłodziliśmy sobie mega to stado, więc w tym roku mieliśmy tylko 34 stare gołębie na liście, reszta to roczne, więc do 50 też musieliśmy, słuchajcie, trochę tych rocznych wprowadzić, no ale nie zmienia to faktu, że słuchajcie, roczne tutaj w tym roku robiły robotę i ja się oczywiście powtarzam, ale uważam, że te roczne naprawdę nie ma się z nimi co bawić i tutaj jakoś mega oszczędzać, ponieważ jeśli loty są w miarę, słuchajcie, łatwe, no chodzi mi o to, że nie ma jakichś, słuchajcie, nie zapowiada się nic tam ekstremalnego, to myślę, że one spokojnie, tak jak widzicie, zrobiły tutaj u nas cały ten sezon, włącznie z maratonami, część też leciała maratony i słuchajcie, i cały czas pojawiały się w czołówce, więc jestem zadowolona, słuchajcie, z tego sezonu. Wiem, że te roczne w przyszłym roku, słuchajcie, na pewno też coś fajnego pokażą, są już teraz fantastycznie przygotowane do tego, żeby słuchajcie, latać w kolejnych latach z jakimiś fajnymi wynikami, tak? Bo często widzę, że hodowcy właśnie oszczędzają te roczne, a później niestety one, jeśli nie zrobią porządnego sezonu lotowego jako roczne, nie przelecą naprawdę tych, mówię, przynajmniej 500, tak? Bo okej, tam maratony można im odpuścić, ale te 500 spokojnie powinny robić i wtedy są przygotowane tak do kolejnych sezonów. Natomiast jeśli są oszczędzane, to później giną jako dwulatki i też z tego jak gdyby nic fajnego nie ma. Poza tym ja też, słuchajcie, tak sobie nieraz gdzieś oglądam te filmy i też tak dużo w tym sezonie było tych lotów poodwoływanych i ogólnie gdzieś tam takie hasła padają, że no pewnie wolę mieć lotniki super w gołębniku niż dać je tam na jakiś lot z wielkim znakiem zapytania, być może nie wrócą i tak dalej, ale słuchajcie, jak można powiedzieć, że to jest dobry lotnik, skoro on nie zrobi całego sezonu jako gołąb dorosły i tak naprawdę, no kurczę, no ten gołąb musi się wykazać, żeby mógł być dobrym lotnikiem, a nie to, że na to nie poleci, tu odwołane, tu przełożone i tak, no to taki sezon, słuchajcie, ja się cieszę, że nam udało się jakoś ten sezon fajnie zrobić, były też te 2 maratony, tak, u nas tylko te 2 maratony, więc tym bardziej cieszę się, że one obydwa wypaliły i tak naprawdę w sezonie przepadła nam tylko 1/300, więc wiem, że słuchajcie, znowu się zrobiła fajna selekcja i mówię, jest fajny materiał na kolejne lata, moi kochani. Dzisiaj, słuchajcie, rozgrywa się jeszcze
rozgrywa się jeszcze sytuacja w rejonie, więc zobaczymy. Na ten moment pierwsza pozycja, ale słuchajcie, na żyletki to tak naprawdę wszystko tam szło. Na drugiej pozycji jest, słuchajcie, nasz też fantastyczny kolega, super hodowca Zenek Langa, więc jeśli Zenkowi, słuchajcie, uda się wygrać, to będę mega zadowolona, bo to fantastyczny hodowca, który ma i dobre ptaki, słuchajcie, ma ogromną wiedzę, przykłada się, dlatego też są efekty, więc przegrać z takim hodowcą to naprawdę, słuchajcie, to nie jest wstyd, a mówię, a szczerze mu też gratuluję wyniku, też fantastycznie w tym roku sobie radzi. My ogólnie, słuchajcie, mamy, jeśli chodzi o ten rejon, to naprawdę tutaj jest sporo zawodników takich bardzo, bardzo dobrych, z którymi no naprawdę trzeba powalczyć, żeby wygrać, tak? Chociażby Adam Bank jest z nami tutaj w rejonie, którego no myślę, że gdzieś tam w Polsce też znacie, on zresztą pokazał się w zeszłym roku gdzieś tam na arenie tej ogólnopolskiej naszej. Świetny hodowca, też od lat, mówię, wcześniej z tatą prowadził hodowlę, teraz prowadzi już indywidualnie sam, ale jest też, słuchajcie, Zdzisiek Lademan, którego serdecznie pozdrawiam. Więc no to też, słuchajcie, taki hodowca, którego zna na pewno cała Polska, więc mówię, no jest z kim walczyć, tym bardziej cieszy mnie to, że któryś, tak naprawdę od początku sezonu, tak, jesteśmy na podium w rejonie. Od sezonu, od początku, kiedy rejony powstały, no to myślę, że to o czym świadczy, tak? To nie jest jakiś tam przypadek, to nieraz Wam powtarzam, zresztą już mówię, któryś rok z rzędu teraz bronimy też tytułu mistrza oddziału, więc to jest tylko potwierdzenie tego co mamy w Gołębniku i słuchajcie, wydolność Gołębnika cały czas powyżej 50%, w granicy 60%, więc no nikt taką wydolnością też się tutaj nie może pochwalić, więc takie rzeczy też mnie cieszą. Mnóstwo, słuchajcie, lotników naszych w czołówce. Więc fantastycznie. Jeśli chodzi o maraton, słuchajcie, też w okręgu będzie wysoka pozycja. Myślę, na ten moment nie ma jeszcze po tych 2 maratonach informacji, ukazały się tylko ogólne takie listy przylotu, ale też powinno to dobrze wyglądać, więc ja jestem mega zadowolona. Dobrze, moi kochani, bo się teraz rozgaduję, a podsumowanie, tak jak mówię, takie ogólne jeszcze będzie. Jeszcze kolejna rzecz, którą chcę dzisiaj poruszyć bo muszę Wam bardzo podziękować, moi kochani, tutaj nie bez powodu też ten piękny bukiet stoi, bo tak jak wiecie, no miałam urodziny przedwczoraj i słuchajcie, zasypaliście mnie życzeniami i słuchajcie, pierwszy raz w życiu dostałam taki ogrom życzeń i to, słuchajcie, na wszystkich kanałach, czyli w social mediach ogólnie, już mówiąc tam gdzieś, i Facebook, i YouTube, słuchajcie, mnóstwo wiadomości na Messengerze, mnóstwo telefonów też. Dzwonił, słuchajcie, hodowca, który mi powiedział, że ogląda mnie od pierwszego odcinka i nie opuścił ani jednego i słuchajcie, no to już jest ładnych parę lat i mówi, że cały czas czeka na kolejny film z niecierpliwością i że tak mu się sympatycznie to ogląda. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, tak? Takich w ogóle odzewów bardzo miłych mam cały czas mnóstwo. A więc słuchajcie, no na YouTubie 16 000 subskrypcji, więc myślę, że no fajny wynik. Słuchajcie, na Facebooku, tak, ponad 10 000 obserwujących, gdzie tak naprawdę to był taki mój prywatny kanał, ja tam gdzieś nie chciałam się jak gdyby mocno ujawniać. Nawet no ci, którzy wiedzą, którzy mnie gdzieś tam obserwują, to wiedzą, że ja nawet nie jestem pod swoim nazwiskiem, tylko jako Kasia Lęborczanka. Miałam to konto, ale szybko dziś się wydało, że to jestem ja i mówię, no tam już ponad 10 000 obserwujących, więc no fajnie, tak, i mówię, cały czas jakiś taki mega sympatyczny odzew, co mnie bardzo cieszy, bo słuchajcie, ten kanał na YouTubie, wracając już tutaj do YouTube'a, tak naprawdę pojawił się sama, wiecie, ja Wam to opowiadałam już nieraz, że to było taki impuls, jak Oliwia mówi, kurczę mamo, nagraj, wrzuć coś na YouTube'a. Ludzie lubią oglądać takie rzeczy. I tak też zrobiłam, słuchajcie, i po prostu rozwinął się mega.
To też mówię, kanał też nie jest jakoś, wiecie, ja troszeczkę gdzieś tam jakiś porad Wam udzielam, ale nie jest to stricte taki kanał, w którym co odcinek, nie wiem, udzielam Wam jakiś porad. Bo też taki zamysł tego nie był, ale oczywiście też Wy tutaj do mnie dzwonicie, więc mnóstwo osób ode mnie jakieś porady otrzymuje. Ale mówię, oprócz tego, tak jak widzicie, no taki raczej luźna tematyka, przyloty jak najbardziej, tak, mówię, trochę jakiś porad, trochę informacji ze sklepu naszego Intergołąb, trochę gdzieś tam jakichś takich po prostu luźnych tematów z życia też, no i tym sposobem jakoś tak fajnie ten kanał się przyjął, nawet nie sądziłam, tak, że to się może tak poważnie rozkręcić, ale jest to dla mnie na pewno bardzo miłe, moi kochani. Dlatego dziękuję Wam za to wszystko i mówię dzisiaj przy okazji tych moich urodzin, które miały miejsce przedwczoraj, to serdecznie dziękuję Wam za te wszystkie serdeczne, ciepłe słowa, które od Was otrzymuję. Dobra, moi kochani, bo się rozgadałam. Tak jak mówię, ogólnie filmik jakiś z podsumowaniem, tak, jak będą już wszystkie konkretne wyniki, łącznie z dzisiejszym lotem, to Wam pokażę, opowiem, tak jak to zawsze robię. A teraz co? Zabieramy się za młodzież. Będziemy tutaj już konkretnie trenować i tak dalej, więc coś tam na pewno Wam też pokażę, jakieś filmy z treningów się ukażą, no i oczywiście loty wszystkie, tak? Także widzimy się niebawem. Za dzisiaj dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.